Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Zrobimy dzisiaj krótkie podsumowanie naszej tygodniowej wycieczki do Cornwalli we wrześniu 2020, która była dosyć udana, biorąc pod uwagę otaczającą pandemię, ograniczony dostęp wolnych miejsc na polach namiotowych, a kończąc na pogodzie, która jak na wrzesień nie była tragiczna, aczkolwiek zapowiadana była lepsza. Jest to moje pierwsze podsumowanie i mam nadzieję, że taki format podsumowań przypadnie Wam do gustu. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, śmiało piszcie w komentarzach tutaj na dole. Także zaczynajmy. Pierwszy dzień wyjechaliśmy z domu w niedzielę, bo w sobotę mieliśmy jeszcze kilka rzeczy, które musieliśmy zrobić. Motocykl mieliśmy już zatankowany do pełna, ale doliczyliśmy, by mieć pełny obraz kosztów podróży po Anglii. U nas pełny zbiornik ma około 25 litrów, więc policzmy w przybliżeniu, że na start wydajemy 25 funtów na paliwo. Pierwszą atrakcją było Cheddar Gorge. Jest to piękny wąwóz, który każdemu można polecić, także dodajcie sobie to miejsce do ulubionych na mapach Google'a, o ile jeszcze tam nie byliście. Na miejscu zjedliśmy zebrany ze sobą prowiant, czyli trochę owoców i po wegetariańskim burrito, który na długi czas nas zapchał. Noc spędziliśmy w Days Inn, hotel Sedgemoor, który mieści się dosyć niedaleko, przy M5 i jest to najtańszy hotel w tamtej okolicy. My zapłaciliśmy 40-50 za noc za dwie osoby. Jak rozmawiałem z pracownikiem, to wspominał, że czasami mają jeszcze taniej, także warto sprawdzić, jeżeli ktoś podróżuje na budżecie. Obok hotelu znajduje się budynek Welcome Break, gdzie jest sklepik wielobranżowy, Subway, Starbucks oraz Burger King. Oraz oczywiście stacja paliw. Na wieczór kupiliśmy sobie coś na ząb w sklepiku, co kosztowało nas około 15 funtów i były to bardziej przekąski. Także podsumujmy pierwszy dzień. Na jedzenie wydaliśmy 15 funtów, paliwo 25, na atrakcję nic, bo Cheddar Gorge jest za darmo i parking również dla motocykli. Nocleg 40-50 i całość wyniosła nas za ten dzień 80-50. Przejechane 130 mil, czyli 208 km. W drugi dzień śniadanie zjedliśmy w Subwayu i wydaliśmy 18 funtów. Następnie pojechaliśmy do Linton and Lynmouth oraz przejść do Watersmeet National Trust, które też bardzo serdecznie polecam. Całe miasteczko mega urokliwe, kolejka górska napędzana wodą to tak zwany mast, trzeba się przejechać oraz przejść się wzdłuż rzeki do Watersmeet. Przejażdżka kolejką górską jest tania i zapłaciliśmy 3 funty za osobę, a na górze zjedliśmy w kawiarni 2 babeczki i napiliśmy się kawy, herbaty, stawiliśmy około 12 funtów. Po drodze do naszego pola namiotowego nie było żadnego sklepu, ale mieliśmy na szczęście zupki chińskie zabrane z domu właśnie na czarną godzinę, z której skorzystaliśmy wieczorem na polu namiotowym Brittlecote Button Campsite, w którym zapłaciliśmy 14,50 za dwie osoby. Nie dość, że było to jedno z lepszych pól namiotowych, na jakim byliśmy, to jeszcze jedno z tańszych. Pod filmem w opisie zostawię linki do miejsc, gdzie spaliśmy. Wspomnę, że kupiliśmy jajka z hodowli od właściciela pola namiotowego i zapłaciliśmy 5 funtów za 6 jajek. Także podsumujmy, na jedzenie dzisiaj wydaliśmy 36 funtów, za nocleg 14,50, za atrakcję 6 i całości nas wyszło 56,50. Przejechaliśmy 85 mil, czyli 136 km. W trzeci dzień udaliśmy się do prywatnej wioski Clovelly, która mi nie do końca się spodobała. Na pewno wpływ na to miało, że trzeba było zapłacić za wejście na tę wioski i to nie było do końca moje klimaty, aczkolwiek żonie się bardzo tam spodobało. Za wejście na teren zapłaciliśmy 8,25 od osoby. Skorzystaliśmy z kawiarni zaraz przy wejściu i zjedliśmy obszerny obiad. Po śniadaniu samych jajek nas nie zaspokoiło. I tutaj wydaliśmy sporo, po 35 funtów, ale w tym mieliśmy też kanapki na później oraz kawę, herbatę i soki. Nie będę dodawał kosztów suwenirów, bo każdy ma swoje gusta. Jednemu wystarczy mały tandetny magnesik, a innemu mały, drogi, artystyczny flakonik. Czyli ja versus moja żona. Następnie pojechaliśmy do St. Nectans Glen, ale było zamknięte. Parking był darmowy, więc tutaj nic nie straciliśmy.
Później udaliśmy się na 2 noce pod namiot z bajecznym widokiem na klifie, za który płaciliśmy 24,20 za noc. Cena trochę wygórowana, ale toalety i łazienki czyste, a prysznice dobrze działające i ogólnie kemping jest polecany przez wiele osób. Cały teren był zamknięty automatycznym szlabanem, do którego dostaje się taki bilecik. W pobliskiej miejscowości Tiny Angel zakupiliśmy prowiant oraz trochę alkoholu, by rozgrzewał nas w nocy. I trochę polecieliśmy, bo wydaliśmy niecałe 60 funtów. Także podsumujmy kolejny dzień. Na jedzenie wydaliśmy 95, nocleg 24,20, atrakcje 16,50, a całość to 135 funtów i 70 pensów. Przejechane 56 mil, czyli około 90 km, także niedużo. W czwarty dzień śniadanie zrobiliśmy we własnym zakresie z wczorajszych zakupów i udaliśmy się do zamku Tiny Angel, który polecam i to bardzo mocno, mimo że wejście na zamek uważam za dużo zawyżone, ponieważ są to bardziej ruiny zamku, ale widoki i cała legenda związana z królem Arturem i przejście się mostem za 4 miliony funtów trochę rekompensuje 14,50 od osoby dorosłej. Po skończonej wycieczce kupiliśmy sobie kawę i herbatę w lokalnej kawiarence i zapłaciliśmy 8 funtów. Po powrocie ugotowaliśmy we własnym zakresie obiad. Także podsumujmy, za jedzenie daliśmy dzisiaj tylko 8 funtów, nocleg 24,20 ponownie, atrakcje 29 i w całość 61,20. Piąty dzień. Sztorm, który panował w nocy, nas wywiał z pola namiotowego, ale że pogoda później się na chwilę rozpogodziła, to pojechaliśmy do St. Ives zobaczyć nadmorski kurort. Za parking jak zwykle nie musieliśmy płacić, ponieważ w większości miejsce dla motocykli są darmowe. Na miejscu zrobiliśmy sobie przerwę w pizzerii i zapłaciliśmy niecałe 30 funtów za 2 pizze, kawkę i herbatkę. Zmęczeni po wczorajszej zabawie z namiotem wynajęliśmy namiot abstrakcyjnie, ponieważ tą noc mieliśmy spędzić na plaży i zrobić sobie dziki kemping. Za noc w hotelu Wellington w Sandhurst zapłaciliśmy 85,50 za 2 osoby. W tym wliczone było śniadanie i był to jeden z najtańszych, który był dostępny w promieniu 10 mil. I dodatkowo znajdował się najbliżej naszego kolejnego punktu do zobaczenia w jutrzejszym dniu. Obok hotelu zjedliśmy poczciwą obiad-kolację i zapiliśmy kilkoma drinkami. Sam obiad kosztował nas 55 funtów, a za drinki zapłaciliśmy 14. Także podsumujmy, jedzenie wydaliśmy 99 funtów, za nocleg 85,50, za atrakcję nic, a całość 184,50. Przejechaliśmy 92 mile, czyli około 147 km. Szósty dzień. Śniadanie było wliczone w cenie hotelu, ale muszę przyznać, że było jedno z lepszych wegetariańskich, jakie miałem zaszczyt jeść. Jedynie lepsze, jakie mieliśmy, to w drodze do Szkocji, gdzie jadłem veggie haggis. Udaliśmy się do Land's End i musieliśmy zapłacić, z tego co pamiętam, 2 funty za parking. Na miejscu zjedliśmy korwalskie pierożki i jak zwykle zapiłem kawę, a Asia herbatą. Wydaliśmy około 25 funtów, z tego co pamiętam. Następnie udaliśmy się po prowiant do Tesco w drodze na pole namiotowe, gdzie wydaliśmy 35 funtów na jedzenie i średniego szampana, bo była to również nasza rocznica ślubna. Spaliśmy na polu namiotowym w Tow Meadows Campsite i kosztowało to nas 18 funtów za noc. I tutaj zdania mamy podzielone. Ja polecam pole namiotowe, bo jest kameralne i spokojne. Żonie się nie podobało, bo było małe i każdy był obok siebie oraz trzeba było płacić 50p za prysznicę. Więc dajemy 7 na 10. Podsumowanie kolejnego dnia to na jedzenie wydaliśmy 60 funtów, nocleg 18, za atrakcję to 2 funty za parking i całość 80 funtów. Przejechaliśmy 60 mil, czyli 96 km. W siódmy dzień śniadanie zrobiliśmy sobie we własnym zakresie. Pojechaliśmy do Lizard Point, gdzie parking był za darmo dla motocyklistów i udaliśmy się do Canarsie Cove, gdzie zrobiliśmy sobie szybką przerwę i kupiliśmy sobie coś do jedzenia i picia. Wydaliśmy tam około 20 funtów.
I to by było na tyle z naszych wydatków. Jedynie jak wracaliśmy, to musieliśmy to tankować w połowie drogi do domu. Plus tankowaliśmy jeszcze teraz chyba w Cornwalli, wydaliśmy w sumie 44 funty. Także podsumowanie, jedzenie 20 funtów, nocleg nic, bo już wróciliśmy do domu, atrakcji brak i całość 20 funtów. Przejechaliśmy 316 mil, czyli około 505 km. Podsumujmy całość. Wydaliśmy na jedzenie, alkohol 333 funty, na atrakcję 53,50, nocleg 206,90, paliwo 69. W sumie 662 funty i 40 pensów za 7 dni na 2 osoby. Dystans całej podróży to 720 mile, czyli równe 1152 km z danych GPS. Czas przejazdu wyszedł 18 godzin i 11 minut. Więc gdyby ktoś miał taką potrzebę, to Cornwallię można przejechać 2 dni bez zbędnej napinki. Całą tę trasę udostępnię na stronie youroute.com i będzie ona na dole w opisie. Czy to dużo? Raczej nie. Na jedzeniu i alkoholu pewnie byśmy nic nie zaoszczędzili, gdybyśmy spali w hotelach, a zapewne wyszłoby nas o wiele drożej. Trochę nam popsuło budżet nieplanowana noc w hotelu, ale tak to jest, w podróżach przygoda musi być. Koszt na osobę na jeden dzień wyszedł nas 47 funtów i 31 pensów. Na pewno moglibyśmy zaoszczędzić przy wydawaniu na jedzeniu, a zwłaszcza na alkoholu, ale nie na tym urlop polega, a kwota wydaje mi się mocno akceptowalna. Już wiem, że musimy trochę zmienić w naszym pakowaniu, bo wyjeżdżając z domu już byliśmy prawie spakowani na styk i przy każdym rozbijaniu się i składaniu pod namiotem traciliśmy sporo czasu na kładaniu rzeczy jak klocków Lego. Do wymiany na pewno jest namiot, bo przy tym znaleźliśmy mocną wadę, jakim jest brak przyciąga i przy mokrej pogodzie mieliśmy problem na ugotowanie sobie herbaty czy też kawy, nie mówiąc już o ciepłym posiłku. Zmniejszymy również ilość ubrań i będziemy korzystać z pralni bądź to na polu namiotowym, bo zazwyczaj jest taka możliwość, albo po drodze. Nawet w mniejszych miejscowościach w UK i nie tylko są pralnie z suszarkami. Dodatkowo znalazłem opcje jak dodatkowe torby na boczne kufry, dzięki którym będziemy mieli więcej miejsca na sprzęt do fotografowania, jak na przykład statyw czy oraz szybki dostęp do drona, także dodatkowo nie będziemy musieli się martwić o suweniry i przed przyjazdem na pole namiotowe będziemy mieć miejsce na przykład na zakupy i będziemy mieć więcej czasu na relaks po rozbiciu namiotu. Do wymiany z naszego biwakowego zestawu na pewno jest zestaw do gotowania, jakiś bardziej kompaktowy i większy, bo miałem dosyć spory problem przy przygotowaniu nam obiadu i wypadł już padł na zestaw Sea2 Summit, ale o tym nagram kiedyś, jak będziemy mieć więcej czasu na pole namiotowe. Przy zmianach w motocyklu to wymiana szyby na niższą, ta jest za wysoka, dodatkowo wymiana na bardziej kompaktowe zestawy pierwszej potrzeby, czyli pompka do kół, zestaw pierwszej pomocy czy awaryjny rozrusznik. A następnie przeniesienie tego wszystkiego do przodu motocykla i mam nadzieję, że to dociąży przód i choć troszkę wyrówna obciążenie motocykla. W tym momencie ten cały zestaw zajmuje około 10 do 15 litrów w centralnym kufrze, także będzie można sporo zaoszczędzić. Ze zmian to zapewne już tyle. Następna podróż to ponownie Cornwallia, w której odwiedzimy St. Michael Mount. Ponownie jedyna taka atrakcja w całej Wielkiej Brytanii, także pamiętaj, by subskrybować. Do zobaczenia, cześć.